Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe. Tradycyjnie zobaczę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Dalej sprawdzę, jak Wy się przedstawiacie. Będzie rada oraz informacja, czego nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania miesięczne oraz czytania na wiosnę, więc koniecznie sprawdzajcie. Podlinkuję je w opisie pod filmem, ale też w komentarzu. Zaczniemy w tym czytaniu od bliźnięta. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień? Karta ósemki mieczy. Autosabotaż albo poczucie, że nie ma wyjścia z jakiejś sytuacji. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A przychodzi król mieczy. Osoba, która przychodzi Wam na pomoc i Wam coś wytłumaczyć chce. Ewentualnie Wy komuś. To jakby zaraz sobie, jak rozłożę całość kart, to zaraz sobie wyjaśnimy. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości z kolei odchodzi szóstka mieczy. I jak na razie macie same miecze, które są związane z trygonem powietrza, czyli tutaj z bliźniętami, wagą i wodnikiem, więc całkiem nieźle, bo jesteście w swoim sosie, ale ja tutaj widzę, że przychodzi Wam na pomoc rozsądek, zdrowy rozsądek. Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? A Wy pokazujecie się jako ósemka buław. Tutaj już druga ósemka, więc być może ta cyfra, ta liczba coś dla Was znaczy. Zastanówcie się, czy gdzieś jej nie widzicie powtarzającej się. Jeśli chodzi o radę, to macie tutaj asa kielichów. Pięknego zresztą. Bardzo lubię kielichy w tej talii, ale też buławy. Jeśli chodzi o informacje, czego raczej nie robić, czego unikać, tutaj jest dla Was czwórka buław, a z przełożenia paź kielichów. Słuchajcie, dziwne czytanie. To znaczy dziwne, nie dziwne. Zaraz sobie to wszystko wyjaśnimy, ale na pewno pojawiło się dużo mieczy, czyli jesteście w swoim sosie, ale też, tak jak wcześniej zaznaczyłem, tutaj przyda się w tym tygodniu więcej zdrowego rozsądku. Tym bardziej, że będzie trochę emocji, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby młodsze lub o takie, na których Wam zależy. I teraz tak, z przełożenia jest paź kielichów i on jak najbardziej może pokazywać kogoś z relacji romantycznej, raczej taką osobę nie do końca określoną. To jest ktoś, kto sam jeszcze nie wie, czego chce, ale raczej na razie, powiedzmy tutaj, lekceważy poważne sprawy i raczej się bawi. To też może być energia kogoś młodego, kogoś młodszego, czy dziecka, czy wnuka w Waszym otoczeniu i dookoła takiej osoby właśnie być może jest to czytanie. Tutaj też widzę jakieś zaskoczenie. Zaskoczenie najprawdopodobniej, które jest związane z takim zadziałaniem inaczej aniżeli do tej pory i zaskakująco tutaj zobaczycie, jak sprawy mogą inaczej się potoczyć, aniżeli Wam się wydawało. Zobaczcie, tutaj w ogólnej energii macie ósemkę mieczy, kartę związaną z autosabotażem i z takim poczuciem, że nie ma wyjścia z jakiejś sytuacji. I teraz tak. Albo ten autosabotaż może być związany z tym, że na przykład umniejszacie siebie, sobie w stosunku do jakiejś osoby, która Wam zawróciła w głowie, co jest całkiem niedobre, nawet bardzo niedobre. Ewentualnie tutaj widzę, że już Wam momentami ręce opadają, jeśli chodzi o kogoś młodszego lub niedojrzałego emocjonalnie, bo już Wam się po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce tej osoby czy tych osób tutaj przywracać do porządku. Też widzę tutaj, że w sytuacji zaskakującej, na przykład jakiejś zaskakującej propozycji,
no troszeczkę tak, jakby to powiedzieć, zamieniacie się w kamień. No nie wiadomo co zrobić, jaką decyzję podjąć. Tutaj przychodzi do Was król mieczy, który jest taki chłodny, zdystansowany i raczej działa rozumowo. I teraz tak, no w stosunku do osób właśnie niedojrzałych emocjonalnie czy wiekiem, lub takich, które lekceważą, no powiedzmy, obowiązki lub Wasze osoby lub to, co do nich mówicie, no to do takich osób właśnie, tak jak król mieczy, czyli raczej srogo, raczej stanowczo totalnie. Tutaj też, jeśli chodzi o rycerza mieczy, to jest powiedziane, żeby właśnie w takich sytuacjach, w których nie wiecie co zrobić, a ktoś Was zaskoczył, że mam dla Ciebie propozycję wyjazdu na przykład służbowego, ale musisz się zdecydować, no nie wiem, na przykład za granicę na tydzień, ale musisz się zdecydować do jutra rana, czy tam do dzisiaj wieczorem. Tutaj rozumem podejmujcie decyzję, aniżeli emocjami. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi 6 mieczy i wydaje mi się, że tutaj nie ma co zwlekać, bo jeśli nie hukniecie, jeśli nie postawicie granic, to ktoś sam się nie zmieni. Też dlatego, że tak naprawdę nie wie, że no powiedzmy, słuchajcie, inni nam robią na tyle, na ile sobie pozwolimy. Więc jeśli nie komunikujemy komuś na co dzień o tym, co nam się nie podoba, to ta osoba będzie to dalej powtarzała i robiła, bo no, jeszcze nie słyszała sprzeciwu. Tutaj też widzę taką jedną rzecz, że jeśli ostatnio nie było kontaktu z kimś, na kim Wam zależało emocjonalnie, tak romantycznie, ale ta osoba, no tutaj raczej ostatnio była taka, no lekceważąca jako paść kielichów i raczej się nie odzywała, nagle się pojawia, ale Wasze podejście, no raczej jest takie z dystansem i bardzo dobrze, no nie pozwólcie sobie, słuchajcie, wejść na głowę i po prostu no tutaj odpisywać w 2 sekundy tylko i wyłącznie dlatego, że jaśnie pannisko czy powiedzmy jaśnie panna się tutaj zreflektowali. Tutaj zobaczcie, Wy pokazujecie się jako 8 buław i bardzo lubię tę kartę, bo tutaj zobaczcie, jest taka duża różnica pomiędzy tym pejzażem spokojnym, a buławami, które no, kojarzą się tutaj z szybkością, z energią, z komunikacją. I no, jest właśnie na szczęście powiedziane, że Wy no, nie obawiacie się komuś zakomunikować wprost pewnych rzeczy, zwrócić komuś uwagi, czy słuchajcie, w ogóle popędzić. Też jeśli chodzi o osoby zagubione życiowo, a takie mogą być u Was w Waszym otoczeniu, to Wy tutaj naprawdę służycie taką bardzo mądrą radą, rozmową. Też powiedziałbym jeszcze jedną rzecz, że dla osób, które no tutaj borykają się z takim wewnętrznym krytykiem, to przynajmniej w tym tygodniu zaczynacie, czy po prostu kontynuujecie rozmowę z tym Waszym krytykiem. Nawet nie tłumacząc mu, że nie, wcale nie jestem taki brzydki albo głupi, czy głupia i gruba, tylko raczej na zasadzie krytyku odejdź, ja Ciebie nie potrzebuję, wiem jaki jestem i nie masz racji. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje, ale z krytykami wewnętrznymi trzeba naprawdę srogo. No, w Radzie jest as kielichów. Piękna karta, taka cukierkowa wręcz. Tutaj wygląda, kojarzy mi się ta różowa woda jako taka płynna guma balonowa, czy słuchajcie, jakaś inna słodycz. I tu jest powiedziane, żeby no, nie wylewać swoich emocji i żeby właśnie tutaj od razu, słuchajcie, nie rzucać się komuś na szyję. Ktoś, kto nagle tutaj wraca, powiedzmy, i no, nagle chce kontaktu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby być dla siebie troszeczkę bardziej właśnie łagodnymi. A już zwłaszcza jeśli chodzi o krytyka, to w stosunku do niego naprawdę hardo, ale do samych siebie łagodniej i bardziej pobłażliwie. No bo słuchajcie, no jeśli będziemy cały czas siebie karać i powiedzmy krytykować, no to nigdzie nie zajdziemy. Naprawdę. Trzeba siebie doceniać.
Czego nie robić, czego unikać? 4 buław. I teraz tak. W tym tygodniu nie podejmujcie decyzji, które miałyby zmienić Waszą sytuację życiową na niekomfortową. Na przykład, w tym miesiącu mam mniej pieniędzy, ale dostałem propozycję zainwestowania ich, bo może być z tego coś dużego. Może, ale nie musi. Dlatego tutaj raczej rozumowo się zachowajcie i taką propozycję odrzućcie, żeby to właśnie nie zburzyło Waszego spokoju i komfortu życia. 4 buław też mówi, żeby, słuchajcie, w tym przypadku stawiać mocniej granice a propos niepoważnych osób, żeby wybierać raczej takie osoby czy takie relacje, w których czujecie się komfortowo i swobodnie, a nie musicie uważać na to, co mówicie. Ewentualnie, słuchajcie, tutaj też jest powiedziane, żeby zabrać siebie gdzieś na łono natury i zrobić sobie porządek w głowie, bo ostatnio za dużo było takich trudnych myśli, być może krytykujących, ale niewątpliwie, słuchajcie, głowę trzeba przewietrzyć. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są czytania miesięczne, czytania wiosenne. Ja je gdzieś podlinkuję. Znajdziecie również je w opisie pod filmem i w komentarzu. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.